Ile kosztuje system ERP i jego wdrożenie? To pytanie, które pojawia się w głowie każdego przedsiębiorcy myślącego o usprawnieniu swojej firmy. Niestety odpowiedź nie jest prosta ani jednoznaczna. Finalna cena zależy od tak wielu drobnych czynników, że określenie jej z góry jest praktycznie niemożliwe. Nawet w przypadku dwóch podobnych firm działających w tej samej branży, koszty mogą się znacząco różnić. Każda firma ma swoje unikalne procesy i potrzeby, a system ERP musi być dopasowany do tych indywidualnych wymagań. Jeśli system ma robić robotę w firmie, no to musi być uszyty na miarę. Każdy najdrobniejszy szczegół ma znaczenie. Liczba użytkowników, branża czy nawet sposób, w jaki firma organizuje codzienną pracę. To wszystko wpływa na finalną cenę. Nawet niewielkie różnice, takie jak integracja z dodatkowym narzędziem czy funkcja raportowania, mogą znacząco zmienić strukturę kosztów. Dlatego wdrożenie ERP zawsze wymaga dokładnej analizy i dopasowania do danej firmy. Przejdźmy do konkretów, które decydują o wielkości finalnej inwestycji. Wszystkie te składniki tworzą całościowy koszt związany z systemem ERP i jego wdrożeniem w firmie. Po obejrzeniu tego filmu proces planowanego wdrożenia stanie się bardziej przejrzysty, a dodatkowo poznanie tych elementów ułatwi przygotowanie się do wdrożenia. Pierwszy kluczowy czynnik to rozmiar firmy i zakres działalności. Im bardziej rozbudowana struktura przedsiębiorstwa, tym więcej procesów biznesowych musi obejmować system. Zarządzanie finansami, magazynami, produkcją, sprzedażą czy kadrami, wszystkie te obszary wymagają dedykowanych modułów, a dodatkowo mogą być powiększone o personalne funkcje. Liczba użytkowników także ma znaczenie. Większa liczba użytkowników wiąże się z dodatkowymi licencjami, szkoleniami i konfiguracją. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w wielu systemach ERP licencje działają w sposób współdzielony. Oznacza to, że licencja nie jest przypisana do konkretnej osoby, ale do liczby osób, które mogą jednocześnie korzystać z określonego modułu. Przykładowo, jeśli firma zakupi 2 licencje na moduł CRM, to w danym momencie mogą z niego korzystać 2 osoby. Kiedy jedna z nich zakończy pracę, miejsce jest zwalniane i inny pracownik może przejąć dostęp. To mądre i ekonomiczne rozwiązanie poprzez dynamiczne przypisywanie licencji. Specyfika branży to kolejny ważny aspekt. Różne sektory wymagają różnych funkcji w systemie ERP. Produkcja czy logistyka potrzebują modułów do planowania zasobów, monitorowania procesów czy śledzenia dostaw. Z kolei branże usługowe mogą stawiać większy nacisk na raportowanie i zarządzanie projektami. Handel detaliczny często wymaga integracji z platformami e-commerce czy stanowiskami POS do sprzedaży stacjonarnej. Każda z tych funkcji wpływa na finalny koszt systemu, ale również na to, jak będzie on dobrze odpowiadał na potrzeby przedsiębiorstwa. Warto pamiętać o tym, że każdy moduł to inny koszt i z roku na rok to się zmienia. Dla przykładu moduły, które obejmują dużo zaawansowanych funkcji, to często te najdroższe. Moduł na księgowość czy produkcję kosztuje nawet 4 razy więcej niż prosty moduł taki jak CRM. W CRM-ie zakres funkcji jest znacznie prostszy niż w produkcji. Szkolenia i konsultacje to jeden z najważniejszych elementów wdrożenia systemu ERP. Choć często niedoceniany, ale ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu. System ERP to tylko narzędzie. Efektywność tego narzędzia zależy od tego, jak zostanie wykorzystane przez osoby, które na co dzień będą na nim pracować. System ERP, który jest wyposażony w najlepsze funkcje za miliony dolarów, nie przyniesie oczekiwanych korzyści, jeśli użytkownicy nie będą wiedzieli, jak z niego korzystać. Wdrożenie ERP to zmiana, która wymaga nie tylko technicznego dopasowania, ale także budowania kompetencji w zespole. Pracownicy muszą nauczyć się, jak poruszać się po nowym środowisku, w jaki sposób wykorzystać dostępne funkcje i jak dopasować swoje obowiązki do możliwości systemu. Bez odpowiedniego przygotowania użytkownicy będą zagubieni i nie będą wiedzieli, jak korzystać z nowego narzędzia. Dobrze przeprowadzone szkolenie nie tylko tłumaczy, jak działa system, ale także pokazuje, w jaki sposób można go efektywnie wykorzystać. Dzięki temu pracownicy wiedzą, jak coś dobrze zrobić i czują się w tym pewni, a firma osiąga coraz lepsze rezultaty. Ostatecznie to, jak firma wykorzysta możliwości systemu ERP, zależy od osób, które będą z tego narzędzia korzystać. Szkolenia pomagają pracownikom zrozumieć nowe procesy. Pomagają również korzystać w sposób efektywny z dostępnych funkcji. Konsultacje i szkolenia
to inwestycja, która zwraca się w postaci lepszej organizacji pracy, większej produktywności zespołu, a także skuteczniejszego zarządzania procesami. Dlatego warto pamiętać, że sam system ERP to tylko połowa sukcesu, albo nawet mniej, a drugą część stanowi wiedza i umiejętności zespołu. Każda osoba w firmie może zyskać godzinę dziennie dzięki lepiej zorganizowanym procesom. Odpowiednio wdrożony system ERP automatyzuje zadania, eliminuje błędy i usprawnia przepływ informacji. To prowadzi do większej wydajności zespołu i pełnej kontroli nad firmą. Pod tym filmem znajduje się link do bezpłatnej konsultacji. Zarezerwuj spotkanie, aby dowiedzieć się, jak usprawnić zarządzanie i zwiększyć efektywność całej firmy. Nic nie działa samo, zwłaszcza coś, co ma wspierać każdy dział w firmie. System, który raz skonfigurowano i pozostawiano bez opieki, z czasem przestaje pasować do rzeczywistości. Pojawiają się nowe przepisy, zmieniają się potrzeby, rosną oczekiwania użytkowników, a system stoi w miejscu. ERP to programowanie, które wymaga stałej opieki. To konieczność dla sprawnego działania. Wsparcie techniczne, bieżące aktualizacje i rozwój systemu są istotne dla wydajnego działania. Aktualizacje pozwalają dopasować system do nowych wymagań prawnych. Zwiększają też poziom bezpieczeństwa, a często również pojawiają się nowe funkcje. Dlatego jeśli producent systemu wypuszcza nową aktualizację, to nie dzieje się to bez powodu. Warto pamiętać o tym, że system ERP to nie jest jednorazowa inwestycja. Wsparcie techniczne odgrywa równie ważną rolę, bo bez szybkiej reakcji nawet drobna usterka potrafi zakłócić pracę całej firmy. Każda przerwa w działaniu systemu to realne straty. Dlatego szybki kontakt z osobą, która zna system, ma bezpośredni wpływ na ciągłość działania firmy. Równie ważny jest rozwój systemu. Zmieniają się potrzeby, pojawiają się nowe przepisy, firma wchodzi na nowe rynki. System musi za tym wszystkim nadążać. Bez odpowiedniego zaplecza technicznego system ERP nie będzie działał tak jak powinien. Kluczowa jest tutaj infrastruktura IT. To ona decyduje, czy system będzie działał stabilnie i bez zakłóceń. Serwer stanowi podstawowy element. To on obsługuje cały system, odpowiada za przetwarzanie danych, komunikację między modułami i dostępy dla użytkowników. W praktyce to właśnie serwer jest miejscem, w którym działa ERP. Jeśli firma posiada serwer, proces wdrożenia staje się mniej kosztowny. W przypadku jego braku konieczny jest zakup albo wybór rozwiązania chmurowego, które eliminuje potrzebę własnej infrastruktury. Wdrożenie systemu ERP to złożony proces. Wielkość finalnej inwestycji to suma wielu drobnych elementów. Ważne, aby system odpowiadał na potrzeby przedsiębiorstwa, a zespół potrafił z niego efektywnie korzystać. Dobrze wdrożony system ERP usprawnia pracę i zwiększa efektywność całej firmy. Dlatego warto odpowiednio przygotować się do tego procesu i zminimalizować ryzyko błędów. Nie każdy jednak wie, jakie błędy są najczęściej popełniane. Błędy te mogą kosztować czas, pieniądze i opóźnić cały projekt. Chcesz dowiedzieć się więcej, jakie błędy są najczęstsze oraz co zrobić, aby ich uniknąć? Koniecznie sprawdź ten film.